Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Mało osób wie, że w roku 2022 we wrześniu odbył się kongres diabetologów, gdzie debatowano, jak obecnie w nowoczesny sposób powinno leczyć się cukrzycę i choroby metaboliczne. I mało osób wie, bo jest to, szczerze mówiąc, na równi interesujące z faktem, że ogórek morski, czyli tak zwana strzykwa, jest w stanie wystrzelić część jej w stronę drapieżnika, kiedy ten go atakuje, aby zniechęcić go do tego ataku, ponieważ jelita te są dosyć lepkie i często strategia ta działa. I jeśli mam być szczery, ta informacja o strzykwie jest bardziej interesująca. Natomiast, co tam postanowiono? Zmieniono następujące rzeczy. Do tej pory, do tego roku 2022, do września, algorytm terapeutyczny wyglądał tak, że najpierw, jeśli przychodził taki pacjent, dawaliśmy mu metforminę i w następnej kolejności dopiero była edukacja a propos zdrowego trybu życia i diety. To jest o tyle utrudniona, że do tej pory praktycznie nie ma w żadnym takim szerszym zakresie edukacji na studiach medycznych dotyczących diety. Natomiast to był drugi krok. Obecnie zmieniono to na to, że najpierw zaczynamy od edukacji pacjenta a propos zdrowego trybu życia i diety, a w drugiej kolejności przechodzimy właśnie na interwencje farmakologiczne. Metformina odpada jako ten lek pierwszego rzutu. Obecnie najpopularniejsze będą tak zwane analogi, czyli agoniści GLP-1, czyli na przykład słynny już Ozempic, albo będą to flozyny, czyli inhibitory transportera SGLT2. Tym drugim lekiem zajmiemy się dzisiaj, ponieważ lek ten jest, szczerze mówiąc, uważam, w dużej mierze nie bez powodów chwalony za to, jak działa i jak potrafi zapobiegać różnego rodzaju komplikacjom powstającym właśnie z tego zaniedbania metabolicznego naszego ciała. Natomiast chciałbym pokazać, że wszystkie te efekty, między innymi tego leków, czy praktycznie duża część jest bardzo, bardzo podobna do diet, które już obecnie znamy, mianowicie diet low carb i diet ketogenicznych. Zanim jednak do tego dojdziemy, to oczywiście zacznijmy od mojej ukochanej podkładki teoretycznej. Musimy sobie wytłumaczyć te wszystkie mechanizmy działania, no może nie wszystkie, podstawowe mechanizmy działania tych leków, żeby wiedzieć po prostu, z czym to wszystko się je. Zanim przejdziemy dalej, parę słów od sponsora tego odcinka, którym jest nieustannie Mięsna Paczka. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie hodowla ta odbywa się tak, jak odbywać się powinna, czyli nie ma antybiotyków, nie ma boosterów wzrostu, ani żadnych tym podobnych wynalazków. I tym samym mamy gwarancję, że mięso to jest rzeczywiście naturalne i świeże. Działa to bardzo prosto. Wchodzimy na stronę Mięsnej Paczki, wybieramy jedną z gotowych paczek już skompletowanych dla nas, albo możemy skompletować własną, tak jak nam się podoba. Punkt drugi, wybieramy, gdzie ma zostać dostarczona, i punkt trzeci, cieszymy się dostawą prosto pod drzwi. Mięso to jest świetnie zabezpieczone, jest warstwa izolacyjna, jest suchy lód, czyli takie zamrożone mięso można bezpośrednio przełożyć do zamrażarki i wyjmować, kiedy po prostu będziemy chcieć gotować, i drastycznie ogranicza to marnotrawstwo też żywności z powodu na przykład tego, że zepsuło się w lodówce, bo za długo tam siedziało. Jeśli ktoś jeszcze nie zamawiał w Mięsnej Paczce, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Serdecznie polecam spróbować, naprawdę jest to absolutnie inna jakość mięsa niż takie typowo sklepowe. Dzięki jeszcze raz Mięsnej Paczce za sponsorowanie tego filmiku i lecimy dalej. Absolutną podstawą, jeśli chodzi o wiedzę, aby zrozumieć, jak działa ta nasza gospodarka glukozowa w organizmie, jest zrozumienie, że mamy transportery pasywne glukozy i to są te transportery, o których już wielokrotnie wspominam na kanale, czyli transportery GLUT. Mamy ich w sumie 14, czyli właśnie 1, 2, 3 i tak dalej. Oraz transportery aktywne, czyli transportery SGLT1 i SGLT2. Mamy właśnie dwa rodzaje tych transporterów. I ten skrót SGLT oznacza Sodium Glucose Co-Transporter, czyli właśnie kotransporter sodowo-glukozowy. Ten kotransporter pierwszego typu działa w ten sposób, że on jest zlokalizowany w jelitach i będzie odpowiedzialny za transport glukozy oraz galaktozy. I ten transporter bierze tą glukozę i galaktozę i zaprowadza ją do nabłonka jelitowego, gdzie dalej będziemy poprzez właśnie taką dyfuzję wrzucać tą glukozę i galaktozę potencjalnie do krwiobiegu i tam oczywiście ta glukoza i galaktoza będzie przetransportowana do odpowiednich komórek i tkanek. Poza tym, że ten kotransporter SGLT1 jest zlokalizowany w jelitach, on jeszcze jest zlokalizowany w kanalikach proksymalnych nerek i tam odpowiada za zaledwie parę procent wychwytu zwrotnego glukozy. Ten kotransporter SGLT2 oczywiście z naszego punktu widzenia tego filmiku jest dużo ważniejszy, ponieważ on będzie odpowiadać on jest również zlokalizowany w tych kanalikach proksymalnych, czyli takich bliskich nerek, i on będzie odpowiedzialny za
właśnie ten wychwyt zwrotny do 90% glukozy z nerek. Te wspólne działanie SGLT1 i SGLT2 w nerkach sprawia, że nie będziemy wysikiwać glukozy, będziemy właśnie ją zwrotnie wychwytywać w nerkach. I oczywiście to jest jeden z powodów, dla których po prostu obecność jakiejkolwiek większej ilości glukozy w moczu będzie jakąś oznaką dysfunkcji metabolicznej. Natomiast jeszcze raz, przede wszystkim ten kotransporter SGLT2 będzie odpowiedzialny za praktycznie cały ten wychwyt zwrotny, do 90% wychwytu zwrotnego glukozy. Podsumowując, wszystkie rodzaje flozyn, nieważne czy to jest właśnie kanagliflozyna, empagliflozyna, dapagliflozyna, one będą działać w ten sposób, że będą blokować, będą robić inhibicję kotransportera SGLT2 i w ten sposób będziemy wysikiwać dużą część, czy bardzo dużą część glukozy, która zwyczajnie byłaby wychwycona zwrotnie w nerkach. Jeśli chodzi o korzyści, jakie dają flozyny według badań, tych korzyści jest całe mnóstwo. Będziemy mówić na przykład oczywiście o obniżeniu poziomu glukozy, czy innymi słowy, mamy poprawę glikemii. Będziemy mówić tutaj o spadku masy ciała. Ponownie nie powinno to szokować. Będziemy tutaj mówić o obniżeniu ciśnienia. Absolutnie jasna sprawa, w momencie, w którym będziemy mieć niższy poziom glukozy, ciśnienie będzie zawsze nieuchronnie spadać. Szczególnie na przykład jeśli mamy takie właśnie typowe polskie diety czy amerykańskie diety, gdzie mamy wysoki udział węglowodanów i wysokie spożycie soli. W tym momencie właśnie insulina będzie odpowiedzialna za retencję sodu i ciśnienie będzie podwyższone. Tego efektu oczywiście nie ma, kiedy będziemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy mamy bardzo niską ilość albo po prostu niską ilość węglowodanów. Wtedy sod nie będzie wywierać takich efektów. Dodatkowo pokazano wielokrotnie korzyści dla układu sercowo-naczyniowego, czyli innymi słowy będziemy mówić o dużo mniejszej ilości ryzyka hospitalizacji, między innymi zawałów serca. No i na koniec oczywiście będziemy mieć stricte ochronę nerek. Ponownie jest to coś, co nie powinno dziwić w momencie, w którym będziemy mieć dysfunkcje metaboliczne. Bardzo często, jeśli chodzi o nerki, głównymi powodami dysfunkcji nerek, takimi naszymi cywilizacyjnymi powodami, jest to, że będziemy mieć albo nadciśnienie, albo będziemy mieć podwyższony poziom cukru i oczywiście to wszystko chodzi ze sobą w parze. I bardzo często takie osoby są również otyłe, więc otyłość jest bardzo ważnym czynnikiem, jeśli chodzi o powodowanie dysfunkcji nerek i jeśli będziemy obniżać poziom glukozy, nie będzie tej retencji glukozy w nerkach, bo ją wysikujemy, to oczywiście funkcja nerek jest znacznie usprawniona i to widać również jeśli chodzi o oczy choćby. Kiedy mamy dysfunkcje metaboliczne, takie cukrzycowe, będzie dochodziło do mikroangiopatii, czyli innymi słowy takiej dysfunkcji małych naczyń, czyli na przykład naczyń włosowanych, żył, jakichś małych tętniczek. W pierwszej kolejności, jeśli dojdzie do mikroangiopatii, dostają nerki po dupie i dostają oczy, czyli bardzo często nagle dochodzi u wielu osób do niewyjaśnionego pogorszenia wzroku i to jest właśnie, można powiedzieć, podłoże tego problemu. Tutaj mamy prawdziwą ucztę dla fanów ironii i absurdów medycznych. Jestem kolekcjonerem takich absurdów, które często widać po prostu między teoretycznie niepowiązanymi ze sobą badaniami, jest to, że jeśli spojrzymy na to, jak flozyny zachwalane, będzie uniwersalnie zachwalane jako naprawdę cudowna grupa leków, jak będą wpływać na lipidogram, czyli poziom cholesterolu, wyjdą nam takie wyniki. I te wyniki wychodzą z metaanalizy, czyli przypominam, to jest jakby badanie, które podsumowuje dorobek naukowy jakiś, czy wnioski płynące z innych badań. Mieliśmy metaanalizę, która obejmowała 60 badań i wyszło, że flozyny będą bardzo znacząco podwyższać poziom całkowitego cholesterolu. Co najmniej jak diety keto, przynajmniej u osób z niewielkim stopniem otyłości albo normalną wagą, co opisywałem w tym filmiku. U osób, które są znacznie otyłe, czy mają na przykład otyłość typu 2, wtedy cholesterol rzeczywiście u takich osób spada, u innych osób będzie wpływ najczęściej taki, że cholesterol na dietach keto i niskowęglowodanowych będzie podwyższony. Im mniejszy udział węglowodanów w diecie, tym większe podwyższenie. W obu przypadkach będziemy mieć podwyższenie całkowitego cholesterolu. Mamy do czynienia przy flozynach ze znaczącym podniesieniem poziomu lipoproteiny LDL, jak na dietach ketogenicznych i low carb. Będziemy mieć do czynienia z, już bym powiedział, nieznaczącym, ale wciąż widocznym podwyższeniem lipoproteiny HDL. Akurat na dietach ketogenicznych, dietach low carb
poziom lipoproteiny HDL jest znacząco podniesiony, ponieważ akurat tłuszcze nasycone bardzo pozytywnie wpływają na regulację poziomu lipoproteiny HDL i obcięcie oczywiście węglowodanów. Na razie mamy, cóż bym powiedział, praktycznie identyczny profil działania, jeśli chodzi o lipidogram, natomiast warto podkreślić, diety low carb i keto wypadają tutaj lepiej. I na końcu mamy znaczące obniżenie poziomu triglicerydów. Znowu, dokładnie tak działają diety keto, dokładnie tak działają diety low carb. Tam mamy do czynienia bardzo często z cholernie znaczącymi, ciężko to inaczej ująć, spadkami trójglicerydów. Natomiast czemu te trójglicerydy spadają? Większość trójglicerydów nie będzie pochodziła stricte z diety. Czyli jeśli jesz tłuszczy, nie jest tak, że będziesz mieć bardzo znaczący poziom trójglicerydów, chyba że oczywiście twoja podaż kaloryczna będzie bardzo znacząca i będzie znacząco przekraczać zapotrzebowanie kaloryczne twojego organizmu. Duża część trójglicerydów, które będą znajdować się w krwiobiegu, jest produkowana przez nasz organizm, a nie wchłaniana z diety. Ta ścieżka to jest również coś, o czym wielokrotnie wspominałem. Ona się nazywa ścieżka lipogenezy, czyli tworzenia lipidów de novo, czyli od nowa. I ta ścieżka jest na potęgę aktywizowana poprzez węglowodany i właśnie wysoki poziom glukozy. Więc w przypadku flozyn nie bez powodu oczywiście spada drastycznie czy mocno poziom trójglicerydów, bo glukozy jest mniej w organizmie, tak? Po prostu nie będziemy zachowywać, nie będzie tego wychwytu zwrotnego glukozy, wysikujemy to, poziom glukozy w krwiobiegu jest tym samym niższy i tym samym jakby aktywizacja tej ścieżki lipogenezy de novo jest znacząco zmniejszona. Oczywiście duża, zdrowa dawka soku z ironii nie kończy się tutaj. Rozkminiano, główkowano, jak te inhibitory SGLT2, jak flozyny mogą pozytywnie wpływać na serce. No bo ewidentnie wychodziło, że zmniejszyła się ilość hospitalizacji, między innymi, tak jak mówiłem, tych incydentów układu sercowo-naczyniowego. I były 3 badania, które obrały jako cel określenie potencjalnych mechanizmów, poprzez które flozyny będą pozytywnie oddziaływać na serce. Okazało się, że inhibitory SGLT2 są w stanie znacząco zwiększyć poziom ciał ketonowych we krwi. Stwierdzono, że jednym z takich głównych mechanizmów tego, że szczególnie w niewydolności serca flozyny są w stanie bardzo pomóc, jest to, że będziemy produkować więcej ciał ketonowych. I teraz pytanie, czemu? No i oczywiście to jest coś, co jest znane z, bym powiedział, dziesiątek, jeśli nie pewnie setek różnego rodzaju innych badań, natomiast w tych pracach stwierdzono, że ciała ketonowe są fantastyczne, ponieważ one będą dużo wydajniej produkować te cząsteczki energii ATP, czyli zawsze powtarzam, ta nasza waluta energetyczna organizmu. I produkcja ATP z ciał ketonowych jest dużo bardziej efektywna niż produkcja ATP z glukozy albo produkcja z kwasów tłuszczowych, tych cząsteczek ATP. Innymi słowy, ketony są najbardziej, czy ciała ketonowe są najbardziej wydajną grupą substratów do produkcji energii, ponieważ najłatwiej będą produkować taki koenzym, który się nazywa acetylokoenzym A, czyli acetyl-CoA, bardzo popularny. No i w momencie, w którym mamy niewydolność serca, trzeba pamiętać, że właśnie bardzo często występująca cholernie przy dysfunkcjach metabolicznych, to serce wtedy nie jest w stanie właśnie efektywnie czerpać i produkować energii z takich procesów jak glukoza. Również z kwasów tłuszczowych jakby ten proces produkcji energii będzie ograniczony, a ciała ketonowe są w stanie zaspokajać zapotrzebowanie energetyczne, między innymi po to, żeby ten mięsień sercowy się regenerował. Insulinooporność oznacza właśnie między innymi upośledzenie produkcji energii z glukozy. Tak jak mamy właśnie 2 takie rodzaje glikolizy, czyli rozkładu glukozy na energię, mamy glikolizę aerobową, czyli tlenową i w momencie, w którym ktoś jest zdrowy metabolicznie, rzeczywiście będziemy produkować 32 cząsteczki mniej więcej ATP z procesu tej glikolizy aerobowej, tlenowej. Natomiast w momencie, w którym już następuje dysfunkcja metaboliczna, czyli poziom glukozy zaczyna się zwiększać, to organizm bardziej przechodzi na proces glikolizy beztlenowej. I niestety już w tej glikolizie beztlenowej będziemy produkować tylko 2 cząsteczki ATP, czyli jest to cholernie niewydajny proces. Natomiast w tym wywiadzie u Przemka Górczyka opisywałem, że w momencie, w którym przechodzimy na glikolizę beztlenową, to jest również moment, w którym zaczynamy, można powiedzieć, tworzyć środowisko, które jest idealne do rozwoju nowotworów. Nie będę tutaj już robić off-topiku i opisywać tych mechanizmów, ponieważ jest to świetnie opisane w tym
wywiadzie, natomiast warto o tym pamiętać. To nie jest tylko tak, że będziemy produkować mniej energii, to są idealne warunki po prostu do rozwoju nowotworu. Kolejny powód, który wymieniano, jest taki, że ciała ketonowe po prostu działają przeciwzapalnie. Znowu nie powinno to dziwić. Dopiero co opisywałem filmik, jak dieta karniwora, która jest, bym powiedział, hardkorową wersją diety ketogenicznej, gdzie nie mamy właściwie żadnych węglowodanów w większości tych wydań, działa bardzo przeciwzapalnie, na przykład w chorobach jelit i prowadzi do ich całkowitych remisji. Nawet w chorobie leśniewskiego krona czy przy wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. Pokazywano właśnie, że tak, ciała ketonowe działają przeciwzapalnie, ponieważ między innymi pełnią funkcję tak zwanych deacetylas histonowych, czyli histonów, i to jest jeden z takich mechanizmów, który będzie właśnie ograniczać stres oksydacyjny i znowu działanie jest tutaj przeciwzapalne. Kolejny argument, który wymieniano, że w przypadku właśnie frozyn będzie mieć zmniejszenie przeładowania komórek sodem, czyli będziemy obniżać stężenie sodu. Znowu nie powinno to dziwić, tak jak mówiłem. Powodem jest to, że jeśli będziemy mieć mniejszy poziom glukozy, będziemy mieć tym samym mniejszy poziom insuliny i tym samym retencja sodu będzie niższa i tym samym ciśnienie najzwyczajniej w świecie będzie spadać. Potem wymieniano, że wychodzi na to, że flozyny będą regulować funkcje mitochondrialne bezpośrednio, czyli fuzję i fizję, czyli rozszczepienie. Dla osób, przynajmniej takich maniaków jak ja, które po prostu się wczytują non-stop w te badania, zapamiętują te wszystkie ścieżki biochemiczne, nie powinno to dziwić. Czemu? Ponieważ powodem jakby defragmentacji stricte mitochondriów, takiej patologicznej, ponieważ jest też defragmentacja, można powiedzieć, czysto fizjologiczna, będzie nadmierna aktywacja ścieżki mTOR, o której też już wielokrotnie mówiłem również w tym wywiadzie o nowotworach. Więc ścieżka mTOR będzie odpowiadała za wiele rzeczy, między innymi za proliferację, czyli rozmnażanie komórek. Jeśli ta ścieżka jest aktywizowana non-stop, to właśnie może dojść do nadmiernej proliferacji komórek, czyli różnego rodzaju zmian na przykład skórnych, tak jak już omawiałem w przypadku cukrzycy, bardzo często będą się pojawiać włókniaki miękkie na skórze, będzie dochodzić do rozwoju nowotworów i wielu innych. Natomiast to, co potrzebujemy wiedzieć, albo przypomnienie do osób, które wiedzą, że ścieżka mTOR jest aktywizowana przede wszystkim poprzez wysoki poziom glukozy, spożywanie węglowodanów, w dużo mniejszym stopniu poprzez konsumpcję białek. Są różnego rodzaju aminokwasy, które będą aktywizować, na przykład leucyna, metionina będą aktywizować tą ścieżkę mTOR. Tłuszcze mają bardzo, bardzo niewielki wpływ na to. Oczywiście mamy różnego rodzaju inne mechanizmy, jak choćby zwiększona produkcja cytokin, czyli tych molekuł prozapalnych, jest również w stanie pozytywnie regulować, czyli zwiększać funkcję mTOR. Dlatego oczywiście nowotwory preferują środowisko takie prozapalne. I stwierdzono właśnie, wracając znowu, że flozyny będą regulować te procesy fragmentacji mitochondrialnej, gdzie to właśnie nadmierna fragmentacja będzie prowadziła do rozpadu mitochondriów i wtedy no właśnie dochodzi również do ich dysfunkcji. Trzymając się tych mechanizmów, które opisałem, jeśli mamy niższy poziom glukozy, to mamy mniejszą aktywizację mTOR. Jeśli mamy mniejszą aktywizację mTOR, to mamy na przykład zdecydowanie regulowane lepiej te mechanizmy defragmentacji mitochondriów. Więc znowu nie powinno to dziwić, mamy praktycznie idealne analogii tego, co dzieje się na dietach low carb i to, co dzieje się na dietach ketogenicznych. Przynajmniej jednej grupie naukowców nie umknęło to, że jak stwierdzono, flozyny w swoim działaniu są bardzo podobne do ograniczenia kalorycznego lub postów. Żałuję tylko, że nie dopisali, że same diety ketogeniczne albo diety low carb, one są poniekąd dietami, które mimikują posty. Tak, to jest tak zwany fasting mimicking diets. Nie bez powodu, bo po prostu w momencie, w którym będziemy ograniczać ścieżkę mTOR, aktywność tej ścieżki mTOR, to będziemy mieć całe mnóstwo różnego rodzaju działań terapeutycznych. Natomiast oczywiście największe ograniczenie tej ścieżki jest mTOR, kiedy pościmy. Dlatego diety ketogeniczne powinny być rozpatrywane. Właśnie oczywiście znowu jest wiele prac na ten temat jako diety, które mimikują posty, są podobne do postu. Zauważono, że jeszcze raz flozyny są dosyć podobne w swoim działaniu do ograniczenia kalorycznego albo postu. Co się za tym kryje dalej? Stwierdzono, że zaobserwowano zwiększoną ilość związku, który się nazywa ICAR, który będzie aktywizować taką kinazę, która się nazywa AMPK. To jest kinaza białkowa albo kinaza proteinowa aktywizowana adenozyną monofosforanem. Ja będę mówił tylko o AMPK i wyjaśnimy sobie, to brzmi skomplikowanie, ale w swojej prostocie AMPK
jest po prostu sensorem energii. To znaczy, jeśli mamy niski poziom energii, AMPK idzie w górę. Można powiedzieć, że cała regulacja poziomu energii i różnego rodzaju funkcji mitochondrialnych będzie spoczywać na MPK. Czyli mamy niski poziom energii, AMPK idzie w górę. I teraz, jeśli AMPK idzie w górę, na przykład podczas postów, na potęgę AMPK idzie w górę, to AMPK będzie obniżać właśnie tą ścieżkę mTOR. I teraz, jeśli AMPK idzie w górę, jeszcze raz, to jest sensor energii, tak możemy sobie myśleć. Wykrywa niski poziom energii, więc jeśli AMPK idzie w górę, to ciało zaczyna uruchamiać różnego rodzaju mechanizmy, aby wyprodukować więcej energii. I właśnie między innymi tutaj w grę wchodzi produkcja ciał ketonowych, żeby produkować dużą ilość energii. Natomiast, i to jest najważniejsze, jeśli AMPK idzie w górę i mTOR idzie w dół, to zaczynamy na potęgę uruchamiać autofagię. Oczywiście częścią tych procesów autofagii, czyli jakby samo jedzenia się komórek, różnego rodzaju, autofagia jest tak naprawdę uprzątaniem gruzu metabolicznego, który gromadzi się w organizmie, różnego rodzaju na przykład dysfunkcyjne komórki, dysfunkcyjne mitochondria, czyli to jest mitofagia, są usuwane podczas tych procesów. Więc jeśli będziemy mieć do czynienia z podwyższeniem AMPK, to autofagia będzie nasilona i w tym momencie będziemy uprzątać różnego rodzaju właśnie dysfunkcjonalne komórki. I oczywiście, jeśli dochodzi u kogoś do kłopotów z nerkami, różnego rodzaju dysfunkcje właśnie nefrologiczne nerek, albo będzie dochodzić do dysfunkcji niewydolności mięśnia sercowego, to uprzątanie wszystkich tych komórek, które umarły i powinny zostać wyeliminowane, a nie mogły być poprzez nadmierną aktywizację mTOR, czyli niski poziom AMPK, ten proces zaczyna się odwracać. Zaczynamy sprzątać swój organizm. I pokazano właśnie, że flozyny będzie trochę innym mechanizmem, ale są w stanie podwyższyć poziom AMPK. Innymi słowy, kolejna odsłona działania flozyn to jest nasilona, czy przynajmniej zwiększona autofagia. I teraz oczywiście, czy flozyny mają aż takie nasilenie autofagii jak choćby posty? No oczywiście, że nie. Diety ketogeniczne też nie. Tu chciałbym przejść do podsumowania właśnie, dlaczego nagrałem ten filmik. Czytając, zapamiętując tony informacji, bardzo często właśnie natykam się na tego rodzaju absurdy, że mimo, że w mainstreamie te diety ketogeniczne albo low carb są oczerniane, bardzo często są oczerniane, potem docieramy do tych absurdów, że leki, które działają, czy są zbliżone częściowo efektami do diet na przykład low carb, czy ketogenicznych, czy postów, są chwalone, mimo że mają mniejsze, jeśli chodzi o spektrum działania, właśnie te efekty pozytywne niż diety low carb, ketogeniczne, carnivore, posty, a jednocześnie wszystkie te interwencje, darmowe oczywiście, na tym polega kłopot, są oczerniane. Ale potem jak szukamy analogii, czemu flozyny na przykład działają, to się okazuje, że działają, bo po prostu część mechanizmów jest podobna ponownie do tych interwencji, o których mówiłem. Jeśli to nie jest absurd dla kogoś, to wydaje mi się, że ciężko będzie bardziej zszokować taką osobę, czy znaleźć właśnie większe absurdy jak to. Oczywiście te absurdy podkreślam non-stop. Właśnie w tym wywiadzie a propos tego, jak diety wpływają na nowotwory, mówiłem, że są teraz od wielu lat różnego rodzaju koncerny, olbrzymie koncerny farmaceutyczne, które na przykład próbują opracować leki, które będą zmniejszać aktywność ścieżki mTOR, ponieważ to bardzo pozytywnie wpływa na ograniczenie rozwoju nowotworów i wprowadzanie ich w remisję. I te leki są właśnie chwalone jako przełomowe, ale jeśli pościsz, to jesteś idiotą, tak? Bo wtedy oczywiście ograniczasz znacząco aktywność ścieżki mTOR, ale nie robisz tego lekiem, więc to jest już oczywiście B. Jesteś na diecie keto i ograniczasz aktywność mTOR, to też jest B. Albo oczywiście moje ukochane hipotezy cholesterolowe. Tak jak mówiłem, tak, hipoteza cholesterolowa mówi, że jeśli będziemy mieć podwyższony poziom cholesterolu, to będzie dochodzić do dysfunkcji m.in. naczyń krwionośnych, śródbłąka naczyń krwionośnych. A jak omawiałem w tym filmiku, okazuje się, że jeśli śledzimy to, co dzieje się w naczyniach krwionośnych podczas postów, nawet 2-3-dniowych postów, to cholesterol idzie drastycznie w górę, a jednocześnie dysfunkcja śródbłąka jest drastycznie ograniczana.
następuje, można powiedzieć, naprawa funkcji śródłąka. Dlatego uwielbiam kolekcjonować takie, bym powiedział, absurdy albo głupoty po prostu medyczne, bo to się nie klei. W sensie tych tez po prostu nie da się obronić. Często bardzo łatwo jest, nie mając jakiejś bardziej szczegółowej wiedzy, odstraszyć kogoś od postów, od diet ketogenicznych, od diet niskowęglowodanowych i uważam, że jest to z olbrzymią szkodą dla tych osób. Wydaje mi się, że kłopot polega na tym, że na tych dietach nikt nie zarobi, tak? Bardzo ciężko jest po prostu zarobić na postach, które są darmowe, ale frozyny, Ozempik to są fantastyczne rozwiązania, bardzo przyszłościowe. Kończę, bo czuję, że się zaczynam tak nakręcać, że zaraz zacznę bluzgać i wyłączą mi monetyzację filmiku albo skasują go w ogóle. Dzięki serdeczne za wysłanie tego filmiku. Jak zawsze wszystkie komentarze, anegdotki medyczne, twoje obserwacje różnego rodzaju a propos tego tematu są mile widziane. Polecam nieustannie swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka od A do Z, aby nie wydawać non-stop pieniędzy na szkoły językowe, nauczycieli, korepetycje, fiszki, aplikacje i tym podobne. Kurs Experts Incubator, czyli po polsku kuźnia ekspertów, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnej dziedziny od A do Z, jak stworzyć swój plan nauki do dowolnego celu, jak zapamiętywać, tworzyć rozumienie informacji, wdrażać je, tworzyć pętlę informacji zwrotnej, aby rozwijać się zawodowo, zmienić pracę, robić certyfikaty, uprawnienia, mieć lepsze oceny na studiach, czy dostać stypendium, oraz kurs o 1 włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe i walczyć z różnego rodzaju popularnymi schorzeniami chorób skóry głowy, jak choćby uporczywy łupież. I zawsze 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, aby mile spędzić czas również po wysłuchaniu tego filmiku. Badania będą raczej znajdować się też pod piosenkami w pierwszym komentarzu, ponieważ będzie ich raczej większa ilość. Z kolei w opisie będzie link do newslettera. Tam jak się go kliknie, można wprowadzić adres mailowy i tam z kolei wysyłam artykuły na temat nauki, zapamiętywania języków obcych, kreatywności, produktywności, można powiedzieć takie różnego rodzaju tematy powiązane z samorozwojem. Jeśli interesują Cię wszystkie te informacje, mechanizmy biochemiczne i nie tylko, które opisywałem w tym filmiku, to można ściągnąć wszystkie te informacje w wygodnej formie, łatwo dostępnych fiszek elektronicznych i ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Można zapisać się do patronatu tylko na 1 miesiąc, jeśli ktoś chce, i ściągnąć właśnie fiszki do tego filmiku i ostatnich 100 filmików. Czyli można sobie zbiorowo ściągnąć te fiszki i zacząć przyswajać te informacje, jeśli kogoś to albo zawodowo, albo po prostu hobbystycznie interesuje. Dzięki jak zawsze serdecznie za wysłuchanie tego odcinka oraz do usłyszenia niedługo w następnym.